Dzień dobry Państwu. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak urządzić salon, ponieważ wiele osób twierdzi, że jest to problematyczne pomieszczenie. Nie zgodzę się z tym. Mam nadzieję, że jak zobaczycie ten odcinek, to też stwierdzicie, w sumie nie jest tak ciężko. Pokażę Wam sporo przykładów różnych aranżacji dla różnych osób. Dla starszej osoby przed emeryturą, dla pary starszej, dla małżeństwa z dzieckiem, dla singla. Tak, żebyście zobaczyli i wyciągnęli pewne wnioski. Ja wiem, że aranżacja salonu w bloku będzie troszeczkę inna od salonu w domu czy dużego salonu z jadalnią, ale wszystkie mają jeden wspólny mianownik. Przynajmniej powinny mieć. Powinna to być atmosfera i funkcjonalność. Jak to uzyskać? Zaraz zobaczycie. Ja nazywam się Marek Suchocki, prowadzę portal aranżacjawnętrz.pl. Zaczynamy! Tak jak wspomniałem, najważniejsze w salonie to atmosfera i funkcjonalność. Jak to uzyskać? Przede wszystkim na początku musicie być ze sobą szczerzy. Dokładnie przemyśleć, w jakim klimacie się dobrze czujecie. Nie patrzcie na rodziców, na znajomych, przyjaciół, patrzcie na siebie. Przemyślcie, w jakich wnętrzach, gdzie przebywaliście, dobrze się czuliście ze sobą. Dobrze się czuliście, będąc tam i wiedzieliście, że fajnie, tu bym mógł mieszkać. Poszukajcie różnych inspiracji, popatrzcie, pozaglądajcie. Jeżeli Wam coś wpadnie w oko i powiecie, fajnie, ale tu jest cegła na ścianie, ale nie lubiałem nigdy cegły. Nie patrzcie na to. I trendy, design jest ważny, oczywiście, bardzo ważny, ale nie trzymajcie się tego bardzo kurczowo. Jeżeli podoba Wam się cegła, beton, mimo że to przemija, ale Wy wiecie, że będziecie się tam dobrze czuli, to zróbcie to, bo Wy będziecie przez następne kilka lat tam mieszkać i musicie po prostu się tym dobrze czuć. Za chwilkę pokażę różne aranżacje, powiem też o funkcjonalności w salonie, ale przemyślcie to i pamiętajcie o tym mianowniku, że Wy macie się dobrze czuć w tym miejscu. I ta atmosfera zbudowana, zrobiona ma być taka, że jak przyjdziecie nawet za 3, 4, 5, 7 lat do tego pomieszczenia, powiecie, kurczę, fajnie, po pracy po prostu usiądziecie i się wyluzujecie. Zobaczcie na ten przykład. To mieszkanie jest niewielkie. Naprawdę niewielkie, to 40 m2 dokładnie, tak więc sam salon jest zdecydowanie jeszcze mniejszy. Było zrobione dla kobiety po 50 i jest już przygotowane bardziej na to, że zamieszka tam przed emeryturą. I dla niej ważne była atmosfera, aby uzyskać tam spokój. Aby to był azyl dla tej pani. Było zrobione dla niej i pod nią. Jest to mieszkanie na spokojną emeryturę, tak jak powiedziałem. Zobaczcie te elementy, trochę jest tutaj tapety, jest portal kominkowy, lekka sztukateria, klasyczne meble, ale praktyczne. Stół rozsuwany, jest fotel, gdzie można wygodnie sobie usiąść z podnóżkiem. Jeżeli chcecie uzyskać efekt spokoju i ładu, warto takie elementy przemyśleć. Zauważcie, że ten salon jest mały, ale jest tu dosyć dużo elementów. Ale nie ma tu przesady. Mam nadzieję, że widzicie, że dzięki kilku elementom, tak naprawdę tapecie, klasycznym meblom, ale ta pani tak dobrze się w tym czuła, taki portal kominkowy zrobiliśmy i już od razu jest przyjemniej w danym wnętrzu. Można tutaj przebywać na emeryturze? Można, tak? Jest kobieco? Jest kobieco. Teraz będzie inne mieszkanie. Będzie mieszkanie dla pary z dzieckiem, dla małżeństwa z dzieckiem. Tak więc tu były inne potrzeby. Trzeba było więcej miejsca w salonie, aby dziecko bawiło się przy rodzicach. Też to mieszkanie jest większe, bo 70 m2. Zobaczcie to, jak to wygląda. Jest to salon z kuchnią i jadalnią, bo jest to młode małżeństwo, zaprasza rodzinę, zaprasza gości, je też wspólnie obiady. Na razie jest jedno dziecko, co będzie w przyszłości, zobaczymy. Też ważny był wystrój. Tu chcieli klienci, aby było industrialnie bardziej, troszkę surowo, stąd beton, stąd ciemniejsze kolory, lampy loftowe z IKEA, w sumie notabene, tak samo meble proste, metalowe. Można to wszystko uzyskać tak naprawdę kilkoma elementami. Są właśnie te meble, jest trochę betonu, szarości, ale jak widzicie, nie jest to zimne pomieszczenie. Nie jest tu zrobione tak surowo, że człowiek źle się by czuł, jak nieraz jest jak w piwnicy, tak? Nie, absolutnie. Jest to faktycznie mieszkanie dla rodziny. Inaczej zrobimy,
Tak jak tutaj w tej propozycji, gdy mamy młodą parę bez dzieci, potrzebują sporo miejsca na przechowywanie, ponieważ mają różne takie swoje hobby, a mieszkanie też nie jest jakoś bardzo duże, ma 45 m². Tak więc w tym salonie musimy zmieścić też miejsce, to już wchodzimy w funkcjonalność, gdzie będziemy mogli różne rzeczy chować. Zobaczcie tutaj, w różnych miejscach mamy szafy czy szafki. Jest też stół, ponieważ jest to perspektywiczna para, tak? W przyszłości mogą być dzieci. No to trzeba było przemyśleć tak, żeby wszystko było na swoim miejscu. Za chwilę powiem Wam, jak urządzić funkcjonalnie dane pomieszczenie, ale teraz jeszcze dwa przykłady. Pierwszy to dla pary już starszej, gdzie dzieci już poszły w świat. One nie potrzebują tyle miejsca, kupiły sobie mniejsze mieszkanie 40 m², ale chcą elegancji, troszkę ekskluzywności i wygody. Tu miało być przede wszystkim klimatycznie, nowocześnie, tak jak wspomniałem, ekskluzywnie. Stąd tutaj takie, a nie inne materiały. Zobaczcie na sufit napilany, który zawsze daje nam taki efekt ekskluzywności. Znowu tapety, tkaniny sprawiają wrażenie elegancji i dają efekt takiego spokoju. Tak samo w delikatnych kolorach. Większość z nas, oczywiście nie wszyscy, ale większość z nas dobrze się czuje. Tu był jeszcze jeden ważny aspekt, a mianowicie stół. Mimo że ten salon z kuchnią nie jest zbyt duży, no, należało gdzieś ten stół dać, ponieważ przyjeżdża córka do rodziców i chcą też spokojnie sobie posiedzieć i zjeść obiad czy kolację. Inaczej oczywiście zrobimy mieszkanie dla singla. Dla singla, który nie ma na dzień dobry za dużo pieniędzy, chce mieć mieszkanie praktyczne, w miarę proste, ale też jakieś efektowne. No i przede wszystkim, żeby za dużo sprzątania nie było tam. Dlatego można zrobić to w ten sposób, że tak naprawdę jedynym takim elementem tutaj są kolory, ściana ceglana i może jakąś efektowną, ładną designerską lampę dać. Pokazałem Wam aranżację dla starszej kobiety, dla starszej pary, dla młodego małżeństwa z dzieckiem, dla singla. I co teraz? A co jeżeli Ty masz 20 parę lat, 30 parę lat, jesteś kobietą, singielką, a podoba Ci się takie wnętrze, jak było pokazane to pierwsze? To tak zrób. To nie jest tak, że jest takie wyobrażenie, że takie klasyczne meble to już do starszych osób. Jeżeli Ty wiesz, że będziesz się dobrze czuć w takich wnętrzach, to koniecznie tak zaplanuj, bo Ty tam będziesz mieszkać przez najbliższe lata. Ważne, żeby wyobrazić sobie, jak to będzie wyglądało i czy ja w tej atmosferze za 5 lat nadal będę się dobrze czuć. Jedno to jest funkcjonalność i ta atmosfera, a drugie to jest funkcjonalność salonu. Bo musi być też praktycznie. No, niestety, ale tak, musi być. Dla każdego to oznacza trochę coś innego, bo tak jak wspomniałem, dla singla może to oznaczać, żeby nie musiał się nasprzątać za dużo, tak? Żeby mieć tam prosto, dla rodziny z dzieckiem, żeby mieć więcej przestrzeni dla tego dziecka. Dla każdego coś innego. Ale Ty wiesz, co oczekujesz, co chcesz. Może tak jak w tym przypadku była potrzeba, żeby było dużo miejsca na książki. Jest to mieszkanie dla samotnej matki z dwojgiem dzieci i ta pani bardzo lubi, a wręcz kocha czytać. I ważne było, żeby zmieścić tam te wszystkie książki. Ty wiesz, co potrzebujesz. Ja ostatnio miałem projekt, a w sumie mam, gdzie singiel powiedział, mam duże terrarium, mam legwana, które musi się zmieścić. Wszystko przewiedź. Chcesz akwarium? Jasne, super. Chcesz barek jakiś? Super. Wrysuj to na projekt funkcyjny. Zrób, chociaż prosty, ale w ten sposób projekt funkcyjny, że zaznaczasz, gdzie będzie stała kanapa, gdzie będzie stał stolik, fotel, gdzie będzie telewizor i teraz widzisz, ile miejsca Ci pozostało. Jak ustawisz, w cudzysłowie, wszystkie meble i urządzenia na kartce czy w komputerze, to będziesz wiedzieć, gdzie możesz wyeksponować jakąś dekorację, kolor, gdzie masz jakąś ścianę bardziej reprezentatywną. I teraz już wiesz, na których tych elementach możesz po prostu stworzyć tą dekorację. No bo co z tego, że masz ładną ścianę, zrobisz ją ciekawie, ale zastawisz ją meblem. Czyli masz atmosferę, masz funkcjonalność, wiesz, gdzie będą jakie meble stały i dekoracje. I teraz ostatnia rzecz, ale bardzo ważna, to oświetlenie.
bo gra światłem, zabawa światłem jest bardzo ważna w takich pomieszczeniach i oprócz światła głównego potrzebujemy też światło nastrojowe. Jeżeli masz ścianę, powiedzmy właśnie z tej cegły, z betonu, z kamienia, jakkolwiek, podświetl ją. Ukryj gdzieś to światło. Gwarantuję, że wieczorem jak usiądziesz, zapalisz sobie takie oświetlenie, od razu zrobi się nastrój, od razu będzie przyjemniej w pomieszczeniu. No i o to chodzi. Projekt salonu tak naprawdę nie jest trudny, nie jest skomplikowany, jeżeli uzmysłowisz sobie, w jakich wnętrzach dobrze się czujesz i co oczekujesz, co musi być w danym pomieszczeniu. Tak jak wspomniałem, wystarczy wyobraźnia, kartka papieru i na pewno dobrze zaplanujesz ten salon. Jeżeli macie jakieś konkretne pytania, piszcie w komentarzach, na pewno postaram się odpowiedzieć na nie. Mam nadzieję, że się podobało, to proszę o tą łapkę w górę, kliknij przycisk subskrypcja, dzwoneczek. A na ten moment bardzo Wam dziękuję, do zobaczenia i cześć!